Witajcie! Włoski system Telepass działa od 1989 roku, a zautomatyzował się w 2006. Opłaty za drogi we Włoszech należą do najdroższych w Europie, ale sam system jest dość ciekawy. Dodatkowo Włosi zaproponowali rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z jednego urządzenia do płacenia myta w kilku europejskich krajach. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o Telepass, to zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. We Włoszech płatne są głównie autostrady oraz niektóre tunele i mosty, co daje łącznie około 6,5 tysiąca kilometrów dróg. Pod względem technologicznym system podobny jest do polskiego Viatola i opiera się na takim urządzeniu, które za pomocą mikrofal komunikuje się z bramkami. Bramki ustawione są przy wjazdach i zjazdach z autostrad, gdzie pobiera się opłaty. W odróżnieniu od Belgii, we Włoszech nie jesteśmy skazani na korzystanie z OBU. Jest kilka innych metod płacenia. Gotówka, rzecz jasna w euro, karta kredytowa i tu warto podkreślić, że debetowa może nie zadziałać. Do tego specjalna karta Via Card wydawana przez operatora tej sieci dróg, no i wspomniane urządzenie Telepass. Należność regulujemy przy bramkach, a od sposobu płatności, który wybierzemy, zależy, do której z nich mamy podjechać. Najwygodniejsze są bezpostojowe bramki przeznaczone dla posiadaczy urządzeń Telepass. To jest fajne rozwiązanie, bo czytnik automatycznie pobiera opłatę z urządzenia i pozwala na otwarcie szlabanu na tyle szybko, że nie musimy się zatrzymywać. Oczywiście nie można tam jechać więcej niż 30 km na godzinę. Bramki bezpostojowe oznaczone są żółtą tablicą z napisem Telepass. Pozostałe sposoby nie pozwalają już na bezpostojową opłatę. Bramka oznaczona niebieską tablicą z napisem Karte zarezerwowana jest dla płatności kartami Via Card oraz kredytowymi. Jeśli w lewym dolnym rogu niebieskiej tablicy jest żółty kwadrat z literą T, to możemy tą bramką przejechać też na urządzeniu. Biała tablica z symbolem banknotów i monet informuje, że można zapłacić w niej gotówką. Niebieski kwadrat oznacza dodatkową możliwość opłaty kartą. To jest bramka automatyczna. Bramki z personelem symbolizuje obrazek banknotów trzymanych w dłoni. W nich można płacić tylko gotówką, którą przyjmie od nas pracownik operatora. Warto wiedzieć, że oba sposoby płatności gotówkowej pozwalają na wydanie reszty. Stawkę za kilometr we Włoszech nalicza się na podstawie kategorii pojazdu, która zależy od liczby osi. Kategoria A to jednoślady i pojazdy dwuosiowe, których wysokość mierzona przy przedniej osi nie przekracza 1,30 m. Do kategorii B również zalicza się jednoślady i pojazdy dwuosiowe, których wysokość przy przedniej osi przekracza 1,30 m. A później mamy już kategorię 3 dla pojazdów trzyosiowych, 4 dla czteroosiowych, no i 5 dla pojazdów o 5 osiach lub powyżej 5 osi. Do tego trzeba pamiętać, że stawka za kilometr we Włoszech zależy też od operatora obsługującego dany odcinek, a jest ich na ten moment 27. Liczy się też rodzaj terenu. Ogólna zasada jest taka, że drogi prowadzące przez obszary górskie są droższe od tych biegnących przez płaskie, nizinne tereny. Wynika to z prostego faktu, że konstrukcja i utrzymanie dróg w górach są o wiele droższe. Tam są tunele, wiadukty, które znacznie zwiększają koszty konserwacji, więc kierowcy muszą je niestety wyrównać. Tutaj w firmie korzystamy z tego prostego w użyciu pudełka Telepass EU, które umożliwia przejazd bezpostojowymi bramkami we Włoszech. Jest podobne do Viatola, bo to ta sama technologia. Ciekawe jest, że można nim płacić za niektóre parkingi, ale kryje ono jeszcze jedno niezwykle wygodne rozwiązanie. Najpierw jednak budowa. Z tyłu jest pasek, który przyczepiamy do szyby. Telepassa wsuwamy w ten sposób. Z przodu jest wielofunkcyjny guzik i kilka diod. 2, 3 i 4 oznaczają ustawienie ilości osi, a wykrzyknik informuje nas o poprawności działania urządzenia. Możemy to sprawdzić wciskając przycisk. Zielony wykrzyknik oznacza, że wszystko jest OK. 2 albo 4 mignięcia na czerwono lub brak jakiegokolwiek podświetlenia dają nam znać, że coś jest nie tak. Wtedy musimy skorzystać z innej formy zapłaty za przejazd autostradą. Uważajcie na to, bo za wycofanie się z kolejki
Nieuzasadnioną zmianę pasa przy bramkach lub wyjście z samochodu można dostać pokaźny mandat, który trzeba będzie zapłacić natychmiast gotówką. We Włoszech nikt się nie patyczkuje i jeśli nie zapłacimy, to odstawią nam auto na płatny parking. Przed przejechaniem przez bramkę i po jej opuszczeniu urządzenie wydaje sygnały akustyczne. Jeden dźwięk oznacza, że opłata została pobrana. 2 piknięcia dają znać, że trzeba zainteresować się umową z operatorem, bo może się kończyć. To również informacja o niskim poziomie naładowania baterii. 4 dźwięki albo brak jakiegokolwiek dźwięku przy bramce oznaczają, że trzeba skontaktować się z personelem na autostradzie, bo opłata nie została pobrana. Można powiedzieć, że to standardowy sprzęt, ale nie do końca, bo jak wspomniałem, umożliwia on płacenie za drogi nie tylko w Italii. Dodatkowo można nim płacić we Francji, Hiszpanii, Portugalii i w Austrii, co z Włochami daje nam obsługę 5 krajów na jednym urządzeniu. Ponadto można nim płacić za przejazd belgijskim tunelem biegnącym pod rzeką Skaldą. No i co ciekawe, zapłacimy nim również za przejazd polską autostradą A4 na trasie Kraków-Katowice. To sporo, ale aż chciałoby się zapytać, dlaczego nie więcej. Producent na swojej stronie zapowiada, że to nie koniec i do tego systemu ma sukcesywnie włączać kolejne kraje. Będę na bieżąco śledził jego rozwój. Jeśli pojawi się coś nowego, dam znać na kanale. A Wy w komentarzach napiszcie, co sądzicie o urządzeniu, którym można by było płacić we wszystkich krajach Europy. Czy chcielibyście mieć coś takiego w kabinie? Dzięki za dziś. Ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.